freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i tak jak widzicie jesteśmy podczas przełęczy 7, gdzie tutaj dostajemy mocny wpierdziel, chociaż widzę, że się strasznie mocno bronimy. Od razu zdaliśmy na przełęcz podwójne rally, tak jak widzicie. Niestety widzę, że tutaj ciężki temat jest, jeżeli chodzi o reinforsowanie. Teraz tutaj może gdzieś dorzucę, o fajnie, że Nemesis jest na liderze. Bardzo mądrze. Chłopaki tutaj robią. No wychodzi to średnio w tym momencie. Jeździ o podmianę. Granica liderów. Staram się tutaj dorzucać też, ale niestety koalicja tutaj rządzi TT 320. O, D już jest na garnizonie, chociaż tyle. Nasze counter rally dopiero idą. No zobaczymy, czy to się uda. Powinniśmy iść już swarmować. Ja już spróbuję coś tutaj poswarmować, bo nie będę ukrywał, że to jest taki temat, gdzie powinniśmy tutaj poswarmować. Idą counterali na Bugiego i na Neskiego. Udało się, że wyjdziemy. No, podwójne rally ich jest mocne. Zresztą zaraz wam pokażę raport. No. Tak, chyba to teraz z dwóch stron. A plus raporcik, jeżeli chodzi o pinga, ale no, było ciężko, nie będę mówił, że nie, ale było ciężko. Było ciężko. Naprawdę było ciężko. No jak widzicie, udało to się nam w miarę dobrze ogarnąć. Jesteśmy tu przygotowani, jeżeli chodzi ogólnie o tę strefę. Jeżeli też chodzi o reinforsowanie, ale no 1.568 będzie próbować bardzo mocno. Byli raz blisko, teraz też będą blisko, więc no ciężkie tematy, nie będę ukrywał. Ten filmik akurat będzie tak stworzony, że będziecie mieli parę, jakby tak powiedzieć, tutaj takich kombinacji. Będziecie mieli też tutaj informacje takie, jakby tak powiedzieć, gdzie będę to nagrywał w paru jakby tak częściach, że będziecie mieli różne etapy walki. Nie dam rady od razu wszystkiego wam niestety wrzucić. Jeden wraca. Niestety mamy czwartą nad ranem, więc tutaj te walki są takie, jak widzicie. Bugi dobrze odtegował. Ale jak widzicie, tutaj my mieliśmy garnizon, tak jak sugerowałem im od początku, kiedy ustalaliśmy garnizon, no to ustaliliśmy, żeby był od razu właśnie garnizon Pinga, który jest na Eleonorze plus Herakliuszu. Tutaj mieliśmy ogień ze strony Henryka i Ashura, no i to jeszcze był chyba Nevski. Nevski i on? Nie. Gdzie jest tego pana, tego drugiego? Nie, to są już Swarmy. Nevski Justynian. Drugiego króla z 1.169, więc no on tutaj zrobił troszkę lepsze cyfry. No już zaczynają znowu zabawę od nowa, więc znowu musimy reinforsować, znowu musimy się bronić, więc tyle ogólnie z pierwszego etapu. Chciałem wam tylko tak pokazać na szybko, jak to wygląda. Jak będziemy potem mieli jakieś kolejne walki, będziemy się defować też na fortach, bo przypuszczam, że też tak może być, to damy wam więcej informacji. Dzięki wielkie, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym takim filmiku. Będę przez cały czas tutaj coś wam wrzucał. Zachowam jakieś raporty ciekawe, więc myślę, że będzie fajnie. I fajny odcinek ogólnie o tej o was. Ejo.
Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o KVK, o moim KVK, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o raporty i też jak to wyglądało w postaci też walk. Ja już taki jeden filmik wam nagrałem ogólnie, dlaczego przegraliśmy KVK, lecz nie miałem tam jakby takiego wglądu w raporty, żeby wam pokazać i mam takie jakby dwa mini filmiki nagrane, gdzie mówię o PAS 7 i też pokazuję wam na takim mini filmiku na szybko, gdzie nagrywałem, bo niestety wtedy byłem troszkę w innym miejscu niż w domu i nagrywałem jakby tam wam pokazać na szybko raporty, bo wiecie, że te raporty niestety znikają. Lecz też przy tym filmiku, który tutaj jakby tak powiedzieć były wcześniej nagrane, jak i PAS 7, tak i też jak nagrywałem walki z Kingslandów, czy też z PAS 7 te raporty. Też chciałem wam pokazać raporty, które wysyłałem jakiś czas temu do Pretola i to były też ze strefy 6, też z Kingslandów. I też pokazywałem w sumie też troszeczkę, czekajcie, gdzie tutaj to do Pretola wysyłałem, bo wysyłałem to tam bezpośrednio, żeby miał wgląd, o. Więc tutaj będę wam mógł pokazać jakie mieliśmy tutaj przy przełęczy też te walki, bo niektóre raporty widzieliście przy przełęczy, niektóre raporty widzieliście już na poprzednim filmiku, jeżeli chodzi o Kingsland, które wam tam miałem zapisane. Tych raportów było więcej takich fajniejszych, no ale niestety nie zawsze wychodziły one tak by się chciało. Zobaczymy, tutaj mamy raport, to jest raport z przełęczy. Nie było jakieś cudy, my tu bardzo reinforcowali, oni tutaj na tym raporcie będziecie widzieć, że oni atakują nam przez cały czas na dwa rally, bo tu był Aleksander Justynian i William Zliu na Eleonory Heraklusza. Sekundka, gdzie tutaj mamy? Czekaj, tu. Muszę sobie to odznaczyć, to co wtedy do Pretola wysyłałem, bo nie miałem gdzie tego na szybko zapisać, ale stwierdziłem, że sobie po prostu będziemy mogli tutaj to jakoś... O, dobra. I tutaj mamy z kolejnej. Tak, to jest kolejne rally. Ogólnie nie wychodziło na jakoś cudnie, no ale bronie na dwa rally było ciężkie. Tutaj mamy już raz, dwa, trzy, teraz trzeci Strangera. 32 na 30, to już był taki w miarę wyrównany, to była Eleonora z Henrym i z Ashurem. Raz, 4, tak, tutaj mamy też kolejne, to był taki dłuższy Reinforce, Eleonora i też były przez cały czas walki na dwa rally, niestety było bardzo ciężko. Podmienianie tego garnizonu co chwilę. A Counter Rally jak puszczaliśmy, no to zaraz to było, wiecie, macie William Wallace, na przykład Tarik puszczali. Wtedy jeszcze nie było Scypio młodszego włączonego, no ale tutaj akurat na plus ten raport. Raz, 2, 3, 4, tu jest 5. Chyba tam ma 6. Tu jest znowu William Liu, na który też możecie zobaczyć, że taki na równi. Te rally William Liu nie było jakieś top, no ale widać, że oni chyba chcieli coś sprawdzić, zobaczyć, czy to w ogóle ma sens. Tu mamy... I tu już mamy walki, gdzie robiłem sobie procenty. Tutaj macie akurat z mojego Newskiego. Tutaj już jest troszkę taki gorszy raport. To jest chyba z Delian Herman. Z Delian Herman miałem lepsze raporty w Kingslanda, które wam chyba tam nawet pokazywałem. Tu mamy 266% z raportu. Więc też jest nie, ale znowu Huo William. Dalej uważam, że to jest jedna z fajniejszych takich par, które warto nią grać. Tu już mamy taki 305%. Były też po 1000, po 1300. Nie wiem, czy mamy tutaj akurat nagrane wszystkie, ale były takie raporty, bo niestety tych raportów jest trochę. O, tu mamy 721. To jest chyba z Newskiego. Tak, Newski Joan, też bardzo dobry raport.
Ogólnie te bale nie były jakieś długie, kiedy walczyliśmy właśnie na tych. Tu mamy już 348. Więc Zylian Herman. I tutaj mamy 1655, ale tu już mamy na Huo. Tu mamy kolejny, też bardzo fajny raport. Newski, Joan. I chyba ostatni, to nie wiem, czy nie będzie Zługę. Z tego, co tam wysłałem wtedy do Pretola. Te sterfy. No, ale to widzicie, to jest takie zrobione procentowo, ale nie było nie wiadomo co, więc... Ogólnie samo kiwiki i raporty, które ja po prostu chciałem to kompletować wam na bieżąco, ale nieraz grałem poza domem i nie miałem tego kompletnie. Nie ma czegoś takiego niestety, że tak jak tutaj mam raport z ostatniej walki, widzicie tutaj? Te ostatnie walki w Kingslandzie i ja to mogę gdzieś, nie wiem, ulubione, po prostu musiałbym dawać na kanał, gdzie udostępniam i to tam się gdzieś zachowuje, więc nie mam tego. Zresztą tutaj widzicie te walki ostatnie, ja wam to chyba na poprzednim chyba filmiku też pokazywałem to, co mogłem, no to były naprawdę niezłe. Nie miałem parę takich bardzo fajnych raportów, które były powyżej 2000 i miałem tam ponad 3-4 miliony punktów zabicia na jednym marszu, więc naprawdę fajnie. Ogólnie mogę powiedzieć open, że William Liu bardzo dobrze mi się sprawował. Często robiłem raporty powyżej 120-200. No i nie zawsze się to oczywiście udawało, bo ja nie mam jakiegoś tam super tego marszu ze względu na mój gear, ale będziemy na tym pracować i mam nadzieję, że wykręcimy naprawdę dobre cyferki, bo no, jak na takie KD, które graliśmy, to naprawdę nieźle wyglądało. Chciałem wam taki dokręcić dodatkowy filmik do tego, co nagrywałem z PAS 7, do tego, co tam nagrywałem z raporcików wcześniejszych, więc ja to wam po prostu wszystko w jedno zmieszczę, więc po tym filmiku będziecie mieli na żywo, jak walczyliśmy przy PAS 7, potem będziecie mieli też te raporty, które nagrywałem, więc takie omówienie raportów, rally, które tutaj wam pokazałem, będziecie mieli w oddzielnym po prostu filmie. Wiem, że parę osób mnie o to prosiło, więc po prostu stwierdziłem, że coś takiego też dogram. Będziecie mieli taki oddzielny odcinek ze samymi takimi raportami i mniej więcej o tym, co się tam dzieje w tle akurat przy PAS 7. Niestety miałem bardzo, jeszcze wam powiem na koniec, miałem bardzo takie nastawienie, żeby zrobić streama z Kingslandów i PAS 7, lecz po rozmowie z niektórymi graczami i z koalicją stwierdzili, żebym tego nie robił, bo nie wszyscy streamowali na żywo. Nawet Gainza Gaming streamował też z jakimś tam większym opóźnieniem, a ja nie chciałem się bawić z tymi opóźnieniami, że na przykład po godzinie będę widzieć to, co ja widzę. Stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo i tak niektórzy oglądali na żywo, patrząc na nasze KD. Wiem, że Oniarchi też chyba tego nie nagrywał na żywo, tylko filmiki jakieś tam porobił z tego. No ale no wiadomo, wiecie o co chodzi, no nie każdy ma taką możliwość się fajnie ustawić, żeby robić. Tym bardziej, że byłem w leadershipie, też zajmowałem się dużo rzeczami i Discord i tak dalej, to wszystko na streamie, to no za dużo by się działo, a nie mógłbym się skupić na swojej pracy, którą tam wykonywałem podczas gry, więc wybaczcie, będę się starał przyszłościowo to ogarnąć, żebyście mogli mieć na żywo, ale no, jak coś będziemy jakby tak na bieżąco. Trzymajcie się, na razie, dzięki. Oglądajcie kolejny odcinek, który w tym filmiku będzie. Tam macie jakby taką kontynuację. Trzymajcie się, hej.